Siema, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować oficjalne słuchawki do konsoli PlayStation 5, czyli Pulse 3D i tak jak tutaj widać bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Te są akurat w kolorze czarnym, są jeszcze takie bardziej pasujące do PlayStation 5 w kolorze białym. Kompatybilne z PlayStation 5, PlayStation 4 oraz PlayStation VR 2. Budowane dwa mikrofony, bateria, łatwy dostęp do przycisków sterowania, jeszcze kabel jack, jest, nie wiem w sumie po co, ale jest, i adapter bezprzewodowy do podłączania właśnie za pomocą takiego pendrive'ika. Łączymy je z naszą konsolą. I słuchawki te nie są moje, wypożyczył mi je mój kolega, który chciałbym je w ten sposób nakłonić po prostu, żebym je sobie przetestował i skupił sobie własne wtedy. Nie wiem, czy się przekonam, zobaczymy. Więc tutaj mamy oczywiście słuchawki, główne danie w tym kartonie jakie się znajduje. Jak widać czarne. W tych takich właśnie białych to ramiona są chyba białe, jak dobrze kojarzę. Słuchawka lewa i prawa, czyli zakładamy je w tą stronę do przodu, tym zagięciem do przodu. Tutaj jest taki pałąk właśnie, który dopasowuje się automatycznie do naszej głowy, czyli nie trzeba nic tutaj wyciągać, wydłużać, skracać, to się samo fajnie dopasowuje do głowy. To jest taka guma, jakby silikon. W środku jest tylko taka gąbeczka, ale to i tak nie dotyka w zasadzie naszego ucha. One ładnie otulają uszy, jak się założy, także jest ok. Na prawej słuchawce nie ma żadnych przycisków, na lewej za to jest tego trochę. Od dołu patrząc, to tu jest włącznik. Kiedy je włączymy, to się zapali niebieska dioda, tak jak widzicie. Dobra, może wyłączyć. Tu jest chyba mikrofon w tej dziurce, jak dobrze kojarzę. Tutaj jest wejście na tego mini jacka. Może właśnie dzięki temu możemy je na przykład do telefonu podpiąć. Nie wiem, będę musiał to chyba sprawdzić i Wam powiedzieć. Tu jest USB-C do ładowania. Tutaj jest przycisk. O, nawet się zapalił. A nie, bo to jest po prostu kolorowy przycisk. Czyli do wyłączenia mikrofonu, jeżeli nie chcemy właśnie, żeby ktoś nas słyszał. Podgłaszanie dźwięku w słuchawkach, plus i minus. Tu jest monitor, czyli jak włączymy go, to będziemy słyszeli swój głos w słuchawkach. Będziemy mieli nasłuch na swój głos. No i tu jest fajny bajer. Czat i game. Jeżeli z kimś gramy i gadamy na czacie, to tu właśnie balansujemy sobie, czy chcemy głośniej słyszeć grę, czy czata. Więc nie musimy wchodzić w opcje w konsoli i przesuwać na padzie tego suwaczka, tylko tutaj możemy sobie to zdalnie, za pomocą tego oto przycisku w górę lub w dół. Czyli mamy dostęp generalnie, jak mamy to na głowie. Górny przycisk to jest czat. Tutaj jest podgłaszanie. No ja jak na razie, jak testowałem już się przez chwilę, to jak chciałem coś zrobić, to musiałem je zdjąć i spojrzeć. Nie mam jeszcze wyczucia, który przycisk jest od czego. Nie pamiętam tego na pamięć jeszcze. Więc tak one się prezentują. Jest tutaj jeszcze ten... co tu jeszcze jest? Tu jest kabel, właśnie ten USB-C do ładowania baterii w słuchawkach. Nie wiem, ile wytrzymują, powiem szczerze. Ile wytrzymują. No jest ten kabel mini jack. No i jest ten pendrive'ik, który wtykamy w konsolę i wtedy słuchawki nam się od razu łączą. Jak tylko je włączymy, od razu mamy je połączone z konsolą. Nie musimy nic w zasadzie konfigurować. I tak to wygląda. I jest jeszcze bardzo taka prosta obstrukcja obsługi. 5-stronicowa aż. Także nie jest za duża. I tutaj mamy tylko opis tego, co znajduje się w zestawie, że trzeba je tutaj naładować portem USB-C. I co dalej, że wkładamy ten oto właśnie pendrive'ik do konsoli albo do komputera.
Włączamy je. No i tutaj, tak jak już Wam opisałem, wszystkie te przyciski na padzie są tutaj tak samo opisane. No i tak jak powiedziałem, te maleńkie dziurki to są właśnie 2 mikrofony. Więc tak to wygląda. Więc może je założę, będziemy testować. Nie wszystkie gry obsługują funkcję 3D, czyli tego dźwięku 3D. Dużo, znaczy nie dużo, ale niektóre gry z PS5 obsługują. I z takich gier to ja na razie nie mam za bardzo gier na PS5, więc mam tylko Astro Playroom, które obsługuje dźwięk 3D i będziemy to testować. I podobno też fajny dźwięk 3D jest w Fortnite, więc też będziemy to testować. Zobaczymy. Słuchajcie, zgodnie tak jak powiedziałem, za pomocą tego kabla mini jack możecie podpiąć na przykład do telefonu albo do Switcha chociażby te słuchawki i używać je w ten sposób, ale oczywiście wtedy macie zwyczajny dźwięk stereo. Możecie zapomnieć o dźwięku przestrzennym 3D, ale możecie sobie swobodnie grać na tych słuchaweczkach. A czy podgłaszanie tu będzie działać? Mam wrażenie, że nie, że te przyciski nie działają, że trzeba podgłaszać tutaj na konsoli, więc przy takim podłączeniu po zwykłym kabelku to stają się to zwykłe słuchawki. Możecie to też podpiąć do Switcha poprzez adapterek, który jest dołączony do słuchawek, ale oczywiście macie tutaj inne USB i w ten sposób tego nie podepniecie. Możecie użyć takiego adapterka na USB, które przełącza Wam z USB-A na USB-C. Wtedy możecie podpiąć tutaj. I co? I czy nam to coś... Dobra. I już mamy dźwięk normalnie po USB. I wydaje mi się, że teraz mogę sterować przyciskami. Tak, teraz przyciski działają. Jak podłączyliśmy przez adapter, to normalnie wszystko nam działa. Ok. Teraz będzie się lepiej grało. No dźwięk to zwykłe stereo. No. Zresztą to trudno wymagać dźwięku 3D od Tetrisa. Nawet, tak jak powiedziałem, tylko bazy 25 gier z PS5 obsługuje dźwięk przestrzenny, także tak to wygląda, ale dobra, przejdźmy do głównego smaczku, czyli do grania na PS5 w tych słuchaweczkach. Więc jedziemy z koksem. Dobra, to jedziemy. Wsadzamy nasze USB w konsolę. No i teraz możemy przejść do odpalenia PS5. Ok. I zaraz zobaczymy, z czym to się je. Teraz musimy wejść w ustawienia, czyli w ten trybik ustawienia dźwięku. Dźwięk 3D w słuchawkach. I tu musimy mieć włączoną tą opcję dźwięk 3D w słuchawkach. Włączamy ją, no nie? Dostosuj profil. I tu mamy, dźwięk jest odtwarzany w 5 różnych wysokościach, którą usłyszysz najbliżej poziomu Twoich uszu. Każdy inaczej słyszy dźwięk 3D, dostosuj to ustawienie do swoich preferencji. Na tej czwórce. Tak mi subiektywnie wydaje się, że chyba najlepiej słyszę na tej czwórce. Dobra. I teraz co? Włączamy grę i zobaczymy. Zacznijmy od Astro Playroom. Zaraz włączę nagrywanie z konsoli, żeby była lepsza jakość wideo. I zobaczymy sobie, jak to tam wszystko śmiga w tych grze. Ciężko mi powiedzieć na ten moment, czy dźwięk jest faktycznie w 3D. Tak po omacku szukam tych przycisków tutaj. A i widać też na telewizorze, że podgłośniłem. Dobra. Co my tu mamy? No. Może i być trochę 3D, bo te, jak przechodzę to koło tych gadających ludzików, to mam wrażenie, że ich te odgłosy słyszę jakby w różnych miejscach. No chyba jest. Bo jak śmigają te takie różne pojazdy, to te dźwięki tak słyszę tak totalnie z różnych stron. Dobra.
Dobra, i co teraz? Aha, będę strzelał. Ciekawe. Nie no, jest. Ewidentnie. Ewidentnie. A, zginąłem. Dobra. Ale rzeczywiście ten dźwięk jest fajny, taki jak śmigają mi te pojazdy dookoła. Jeszcze raz się przejdźmy tym czymś. Dobra. No tak, fajne, fajne, naprawdę fajne. No, robi wrażenie. Robi wrażenie, dobra. Więc tak to wypada w Astro Playroom, naprawdę fajnie. Dobra, możemy wyjść z tej gry. Jesteśmy w Fortnite. Dziwne takie trochę jest, bo jak stoję bokiem do skrzynki, to słyszę ją słabiej. Jak przodem to mocno. Chyba, że ja po prostu słabiej słyszę na jedno ucho, no nie wiem. Ale jak stoję tyłem, no to też słyszę słabiej. Najmocniej słyszę skrzynkę, jak stoję do niej przodem. A ciekawe, jak rzucę granatem, stanę bokiem do wybuchu. No to takie echo mi zadudniło właśnie w lewym uchu, bo stałem lewym bokiem do tego wybuchu. A teraz z prawej. No to takie słyszałem to akurat w prawym uchu. Więc, no ale to, czy to świadczy o przestrzenności dźwięku, no nie wiem. Wydaje mi się, że nawet w stereo by tak działało podobnie mniej więcej. O, tam ktoś jest. O, słyszę tupanie. No, właśnie o ten dźwięk mi chodzi. Słyszę, że jakby ktoś mi nad głową chodził, dosłownie. To radio mi przeszkadza. No i co, poszedł sobie? Albo też kucnął. Przez tupanie ucichło. Momentalnie. Więc albo on też się na mnie gdzieś czai. No, dźwięk jest fajny, bo teraz ogień słyszę, jak się obracam, to ogień słyszę z różnych stron. Więc chyba ten przestrzenny dźwięk faktycznie tu jest. Jest w takich różnych momentach. Najlepiej był słyszany przez ten moment, jak ten ktoś biegał właśnie na górze. I fajnie było słychać tupanie dosłownie, jakby mi nad głową biegał. To było zajebiste. Tylko tak niektóre dźwięki wydaje mi się, że są jakby trochę głośniejsze, inne trochę cichsze. Jakiś tak ten balans jest trochę dziwny, wydaje mi się. Niektóre dźwięki są trochę za głośne, że mogą być trochę drażniące. Na przykład teraz, jak to zaczęło się tak rozstawiać, to tak zadudniło mi porządnie w uszach. Tak. No dźwięki były super, muszę wam powiedzieć. Teraz to naprawdę poczułem. I zupełnie nie ta jakość, co w graniu na głośnikach. O kurde! O, mama! Teraz słyszałem zajebiście. Zarąbiście słyszałem jego tupanie. Jest z prawej strony. Kurwa i takie. No i dupa. Ale słyszałem jak wbiegał, tyle że nie trafiłem. Mogłem go zabić, ale nie trafiłem. No nic, tak to się prezentuje. Rzeczywiście słychać. Jak ja siedziałem za tym murkiem, to słyszałem jak on
jak on się zbliżał, jego tupanie, że idzie z prawej strony. Było to wyraźnie słychać, z której on podbiegnie. No i nie zauważył mnie, tylko ja trochę tutaj się zamotałem. No ale to już jest mało ważne, pomijając szczegóły, ale dźwięk faktycznie działa i słychać, z której strony idzie przeciwnik. I też można określić, z której strony padał strzał. Więc to naprawdę działa. Słuchawki, tak jak widać, wyglądają spoko, schludnie. Są bardzo wygodne, same się dopasowują do kształtu głowy. To jest zaletą niewątpliwą. Co więcej mogę powiedzieć, jedyny minus jak dla mnie to zawsze dotyczy takich nausznych słuchawek, że robi mi się gorąco w uszy i czuję taki dyskomfort, po prostu jest mi gorąco tutaj w uszy. Ale jeśli chodzi o sam dźwięk, jest naprawdę super. Ten dźwięk przestrzenny robi robotę. Czy sobie kupię swoje? Nie wiem. Nie wiem, czy mam taką potrzebę w ogóle, żeby grać na takich słuchawkach. Ale tak, do przetestowania i do zabawy to naprawdę fajne. Jeżeli ktoś... I do grania na pewno z kolegą by było też fajne. Co mogę więcej powiedzieć? No, fajny gadżet. Cenowo kosztuje około 400 zł. Może trochę taniej można wyrwać na promocji, więc ogólnie spoko. Ja chyba na razie się wstrzymam, no nie wiem. Nie czuję potrzeby, żeby mieć takie słuchawki na co dzień. Ale bajer niewątpliwie fajny i godny przetestowania, także wydaje mi się, że mogę polecić. Cześć!